Dzień dobry, Dzień cześć. dobry. Fajnie, że jesteście. Mamy informację, że kilkadziesiąt osób się zapisało, więc się szykuje tutaj miłe grono. Zobaczymy, ile dotrze. Wiemy, że nasze urządzenia w sytuacjach, gdy potrzebujemy gdzieś być online, lubią robić psikusy. No dobrze, to jak już jesteśmy i mamy pierwsze informacje, że ktoś się cieszy, że jest, ktoś nam mówi dzień dobry i cześć i nas słyszy, więc możemy zacząć. Nasze spotkanie potrwa do godziny 13, więc zobaczcie, czy macie kawę, herbatę blisko siebie, żeby w razie potrzeby sobie się nawodnić. Ja się nazywam Karolina Pluta i jestem członkinią Fundacji Culture Shock, właściwie od samego początku istnienia tej fundacji, a to już jest dobrych kilkanaście lat. A moją gościnią, właściwie współautorką tego webinarium jest... Dzień dobry, nazywam się Ania Sadowska i ja z kolei będę dzisiaj reprezentowała osoby pracujące w instytucjach kultury czy instytucje kultury per se. Sama pracuję od 5 lat w Staromiejskim Domu Kultury i tam realizuję programy wzmacniające kadry kultury, te warszawskie, więc dzisiaj trochę z tego pola, ale myślę, że też z takiego mojego pola doświadczeń po prostu w pracy w kulturze. No właśnie, bo łączy nas ta praca w kulturze. Fundacja Culture Shock też jest taką aktywną aktorką na tym polu. Ja, tak jak powiedziałam, współpracuję z fundacją właściwie od samego początku, ale też przez lata mam takie doświadczenie bycia freelancerką i współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które, Ania, też masz, prawda? Tak, to 10 lat nawet bym powiedziała pracy takiej freelancerskiej, więc trochę to kawałek czasu, muszę powiedzieć, że w ten sposób pracowałam, tak. Więc te perspektywy nas łączą i też jesteśmy ciekawe Was, więc możecie na czacie napisać, jak na co dzień pracujecie, czy to jest właśnie w strukturze jakiejś organizacji, a może instytucji, a może freelance i to jest ta motywacja, żeby tu dzisiaj przyjść, więc napiszcie skąd, jakie to Wasze pole jest, to na pewno nam pozwoli tutaj zbudować taką kameralną atmosferę. No i celem naszym dzisiejszym jest to, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jak to jest, kiedy mamy różne właśnie doświadczenia współpracy. Chcemy pracować w kulturze w oparciu o różne rytmy i systemy pracy. I jak to jest, co należy robić, żeby się ze sobą dogadywać, żeby ta praca była dobra, jakościowa, przyjemna i tu pewnie każdy może jakiś swój przymiotnik dorzucić. Więc przez tą godzinę chcemy trochę o tym porozmawiać. Spotykamy się w ramach programu Kompas Kultury, który Fundacja we współpracy ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie realizuje ze środków KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, sfinansowanego przez naszą Unię Europejską Next Generation EU, więc to w ramach formalności, w ramach jasności, kto nas wspiera i kto umożliwia takie spotkanie. I to webinarium jest częścią właśnie naszego programu, którego efektem będzie e-kurs dla osób freelancerskich, ale także dla kadr kultury. Kurs właśnie kończymy przygotowywać dla Was. Będzie się można na niego zapisać już dziś. Pod koniec spotkania wrzucimy link i będą tam 3 moduły, przez które będziemy Was prowadzić właśnie po to, żeby współpraca na linii osoba freelancerska, instytucja kultury była dobra. Ania, to ja teraz zadam Ci pytanie. Świetnie, zacznijmy.
Ale Zacznijmy. zanim zaczniemy, w ogóle jeszcze mam taką ochotę zapytać osoby, które teraz są z nami, w ogóle jakby co robicie, jakby czy jesteście z instytucji kultury, czy pracujecie w tym momencie jako osoby freelancerskie, czy być może jesteście po dwóch stronach naraz, bo wiem, że takie praktyki też są częste. Tak więc zachęcamy. Freelance. Słyszę, że hejka, freelance, Jeden okej. zero dla freelansu. Freelancerka, trenerka. No świetnie, dobrze Was tutaj słyszeć i widzieć. To te odpowiedzi będą sobie tutaj spływały. Kolejna osoba z freelansu. Częściowo pracuje w instytucji kultury, a częściowo współpracuje z instytucjami. NGO, czy to freelance, czy instytucja? To jest odgadnione. Tak, tak. No właśnie, Ania, gdzie Ci było lepiej, jeśli mogę pytać? Tak od razu. Na freelancie czy w instytucji i dlaczego? No ja oczywiście jestem trochę pomiędzy i jakoś mam głęboki szacunek jakby do tych dwóch miejsc pracy i w ogóle do obszaru kultury, który jest no jakby moją zawodową ścieżką, ale też taką prywatną miłością, ponieważ ja po prostu bardzo dobrze się czuję w tej grupie zawodowej. I przyznaję, że jak pracowałam na freelancie, to w zasadzie to był głęboki off działań artystycznych i miałam duży taki wewnętrzny kłopot, jak siebie nazwać, czy jako animatorka kultury, czy badaczka, czy artystka społeczna, więc pamiętam jakby jeszcze te problemy takie tożsamościowe, jak się opisać, z czym się utożsamić, do czego mi bliżej, ale faktycznie jakby zawodowo ta ścieżka animacji kultury była mi chyba jakoś najbliższa i ona dalej dla mnie realizuje się w instytucjach kultury, teraz w Staromiejskim Domu Kultury i przyznaję się, że teraz siebie widzę bardziej jako etaciarę, która pracuje w instytucji kultury, no i z jakiegoś też takiego miejsca, które to instytucje kultury rozumie i też jakby staram się widzieć jakby transparentnie, jakby czym jest ten podmiotowy twór społeczny, który nam jest jakby do czegoś potrzebny, nam jako społecznością. No i od razu przechodzisz do cytatu, który chciałam tutaj dzisiaj włączyć do naszej rozmowy. Jak się przygotowywałam, to odświeżyłam sobie publikację wydaną już kilka lat temu przez Małopolski Instytut Kultury z Krakowa. Publikację, którą napisał Marek Krajewski, badacz, między innymi instytucji kultury i procesów w kulturze. I ta publikacja rozpoczyna się od wstępu Joanny Orlik, ówczesnej dyrektorki MiK-u, która z kolei w tym swoim wstępie przywołuje cytat Timothy'ego Snydera z jego książeczki, broszury właściwie o tyranii, 20 lekcji z XX wieku. No i Snyder pisze tam coś takiego. Broń instytucji. To instytucje pomagają nam zachować przyzwoitość, one też potrzebują jednak naszej pomocy. Instytucje nie obronią się same. Jeżeli nie będziemy bronić każdej z nich, od samego początku runą jedna po drugiej. Wybierz zatem instytucję, na której Ci zależy i stań po ich stronie. I mam do Ciebie pytanie, dlaczego do Ciebie jako etaciary instytucjonalnej. Dlaczego my mamy bronić instytucji kultury? Jaki my mamy, freelancerzy, freelancerki, w tym interes, żeby bronić instytucji kultury? Tak, właśnie mam wiele myśli o tym, na ile to jest bronienie, na ile to jest w zasadzie permanentna sytuacja, bo dla mnie jakby takim celem instytucji kultury jest trwanie per se. Czyli potrzebujemy mieć czegoś jako społeczności, co jest trwałe. No i są to najczęściej instytucje publiczne, w tym instytucje kultury, w których ta kultura jest tym działaniem, które ciągle będzie podlegało jakimś transformacjom, zmianom, będzie widziało potrzeby, ale też będzie chroniło dziedzictwo.
I ja sobie myślę o tej jakby istocie trwania jako o pewnej strukturze na to, żeby gdzieś pomieszczać tą zmianę, gdzieś pomieszczać te potrzeby społeczne, te oczekiwania, ale też miejsce na pewnego rodzaju eksperyment i miejsce na to, żeby te działania, które są oddolne, mogły też znajdować jakieś poziomy zahaczenia i jakieś takie stopnie, na których możemy się oprzeć, jakieś takie fundamenty, na których się możemy oprzeć w momencie, kiedy potrzebujemy coś zmienić, albo na przykład, kiedy potrzebujemy popracować nad taką odpornością społeczną, bo też widzę w tym ostatnio rolę kultury. Więc dlaczego mamy chronić? Ja myślę, że my teraz jako społeczeństwo, też to wynika z badań, mamy zdecydowanie mniejsze zaufanie do instytucji publicznych. I dla mnie to jest też taka ciekawe napięcie między tym cytatem, który przytoczyłaś, a jakby między tym zanikającym zaufaniem, oczywiście ono wynika z tego multikryzysu, z pewnego zmęczenia ciągłymi zmianami na poziomie politycznym, ale też na poziomie społecznym i jakby w związku z tym oddalamy się od tych instytucji publicznych po to, żeby być bardziej przy sobie. I jakoś ja próbuję w ten sposób to rozumieć i jakby odnajdywać tutaj sens. No i jakby ja jestem przy chronieniu tych instytucji, przy chronieniu jakby tej trwałości, stałości, po to, że być może nie robię tego tylko dla siebie, dla tej osoby, która teraz ma pracę, tylko dla też całego środowiska osób pracujących w kulturze i korzystających jakby z tej pracy dalej. Mhm. I też dla osób na freelancie, jak rozumiem. No raczej, no oczywiście dla osób na freelancie, no bo ja widzę tutaj jakby taką bardzo naturalną zależność, w zasadzie bardzo symbiotyczną, że osoby pracujące w instytucjach kultury i osoby pracujące jako osoby freelancerskie, czy pracujące w NGO-sach, czy pracujące jako artystki, artyści, badacze, badaczki, edukatorzy, edukatorki, że jakby my jakby wspólnie współtworzymy to środowisko tego obszaru bycia w kulturze i dla mnie jakby ta symbioza jest jakoś naturalna, jest jakby czymś oczywistym, z czego powinniśmy jakby na co dzień korzystać, pracując po prostu. No dobra, słyszę o tym poziomie wartości, o tej symbiozie, o tym chronieniu jakby podstaw naszego jakby kultury, to dlaczego tak trudno się dogadać? Ja bardzo często słyszę od swoich kolegów, koleżanek, artystów, artystek, właśnie prowadzących swoją działalność, freelancerów, freelancerek, edukatorek, trenerek, że to jest koszmar, ta współpraca z instytucjami, że znowu ktoś poczuł się niesprawiedliwie potraktowany, że współpraca nie wyszła. Dlaczego tak dużo tych negatywnych komunikatów do nas dociera? Co jest przyczyną nieporozumień, niedogadania się? Moim zdaniem. Ja trochę nie wiem, co odpowiedzieć tutaj, ale mam jakieś intuicje. Jestem też ciekawa Waszych intuicji i Waszych doświadczeń, tego napięcia we współpracy osoba freelancerska a instytucja. Ja po prostu chyba w zeszłym roku czy 2 lata temu zaobserwowałam, też będąc w tym środowisku i jakby mając kolegów, koleżanki, osoby bliskie jakby w tym środowisku i rozmawiając, zauważyłam faktycznie to, co Ty mówisz też, Karo, że jest jakiś rodzaj konfliktu, ale też takiej opowieści negatywnej. I ja sobie myślę o tym, że ona wynika z pewnych założeń, które mają osoby freelancerskie na temat instytucji i jakby instytucje na temat osób freelancerskich. I myślę, że obok tych założeń jest bardzo blisko do stereotypów. Już tutaj mi się przypominają wszystkie te szkolenia antydyskryminacyjne i od razu jakby włącza mi się ten tryb myślenia jakby stereotypami, że to jest już jednak jakieś niebezpieczne czynienie pewnych założeń na temat drugiej strony i tak, żeby może bardziej namacalnie przytoczyć, że na przykład instytucja to jest
nie wiem, system jakiś skamieniały, że tam są jakieś procedury, które wymagają czasu, że tam jest jakaś papierologia, że tam jest jakaś być może nieobecna istota, która która reprezentuje ten system, to jest istota trochę bezduszna. Takie mogą być różne wyobrażenia i założenia o instytucjach i że instytucje nas rozumieją, bo załatwiają tylko swoje interesy, na przykład. Po drugiej stronie może być też założenie wśród osób pracujących w instytucjach kultury o, nie wiem, mówimy o elastyczności i dużej pasji u osób artystycznych, ale za chwilę możemy mówić nie o tym założeniu, a możemy mówić o stereotypie, o dużym ego, o jakiejś postawie roszczeniowej, nie wiem, o osobie artystycznej, która ma jakieś widzimisię, albo o freelancerze, który stawia granice i to nie jest odbierane jako granica albo ustalenie we współpracy, tylko jakimś rodzajem, opowiadamy jakimś rodzajem widzimisię czy jakiegoś wymysłu. Arogancja nawet. Tak, więc ja po prostu jak to zobaczyłam, że to jest jakby w trybie założeń, to jest jeszcze to we mnie w jakiejś takiej spokojnej narracji wewnętrznej, ale już w momencie, kiedy to przechodzi w ten stereotyp i zaczęłam to sprawdzać u siebie, jakby moją postawę, czy jakby ja mam jakieś takie założenia, które mogą dryfować w stronę stereotypów, no to tutaj mi się pojawiła ta myśl, jakby co to jakby robi tej współpracy. Czy to służy tej współpracy, że we mnie jest ten stereotyp. No i ktoś może oczywiście powiedzieć, że ale ja jakby namacalnie, jakby mam takie doświadczenie, to było złe doświadczenie, ta współpraca była taka, ta osoba z instytucji kultury to jest faktycznie system i tak dalej. I ja uwzględniam jakby te opowieści, też uwzględniam te opowieści, które dotyczą mnie, które mam w sobie, ale jeżeli byśmy faktycznie trochę utknęli w tych założeniach i dalej w tych stereotypach, no to jeżeli przykładamy je też do nowych współprac, no to zagrożone jest nie to, co jakby jest w przyszłości, to, co robimy teraz. I ja w ten sposób sobie myślę, czy jakby co jest uczące też. Więc myślę sobie, że uczące jest trochę bycie w takiej postawie, nie wiem, ciekawości, no właśnie w niegenerowaniu tych założeń na tyle, na ile możemy sprawdzić swoją wewnętrzną jakby postawę, taki wewnętrzny mój szkielet i fundament, z czego ja zaczynam, jakby z jakich postaw, z jakich wartości ja zaczynam tą współpracę. Czyli pierwszym krokiem do dobrej współpracy jest taka stopklatka i zapytanie samej siebie, przez jakie filtry patrzę na tą współpracę. Trochę tak. I jak startuję z jakimś obciążeniem z przeszłości. Tak, i ja uwzględniam, w sensie ja też mam te obciążenia, ja też mam nieudane współprace z instytucjami, ja też się przyglądam na co dzień instytucjom, które jakby walczą o siebie, o swój status quo w tym świecie i w ogóle zastanawiają się jakby czym mają być dla społeczności. Więc też uwzględniam to po tej stronie, ale też uwzględniam to po stronie osoby freelancerskiej, że jej perspektywa korzyści nie zawsze będzie perspektywą korzyści instytucji. Więc tutaj czasami jakby może być jakaś rozbieżność i różne cele. Powiedziałaś o dwóch dla mnie bardzo ważnych rzeczach. Z jednej strony mówisz o takim miękkim brzuchu instytucji, że one też są w jakiejś walce o siebie, o swoją tożsamość, o sposób pracy, jaki wypracowały sobie przez lata. I pewnie ta walka się odbywa właśnie w dialogu ze społecznością, w dialogu z organizatorem. Pamiętajmy, że instytucja ma swojego organizatora. To jest samorząd, to może być ministerstwo i tutaj też się jakieś procesy odbywają. No i powiedziałaś drugą ważną rzecz, czyli o tych korzyściach we wzajemnej współpracy. Jakie ty masz korzyści ze współpracy z osobami takimi jak tutaj na naszym webinarium, freelancerkami, trenerkami, freelancerami? Dlaczego Staromiejski Dom Kultury i jak zaprasza takie osoby do współpracy?
Powiem Wam, że ja myślę sobie o tym, że ja po prostu nie jestem omnipotentna na tym stanowisku i potrzebuję współprac z osobami eksperckimi albo z osobami, które zajmują jakąś przestrzeń, temat, czy twórczo, czy wiedzowo, czy jako praktycy i praktyczki, do tego, żeby tworzyć to środowisko w danym zadaniu. I tutaj jakby ja współtworzę i tworzę programy wzmacniające kadry kultury, no i jakby nie mogę tego zrobić bez opierania się na kadrach kultury, czyli bez jakby konsultowania, nasłuchiwania, rozmawiania, uwzględniania podmiotowego, jakby osób pracujących jakby w tym środowisku. Z jednej strony, a z drugiej strony jakby to środowisko wymaga do rozwoju bardzo szczególnych kompetencji. Ja niekoniecznie te kompetencje muszę mieć. I to niekoniecznie jest dla mnie jakiś duży wstyd czy brak zasobu, dlatego że jakby współpraca jakby generuje mi ten zasób. Więc dla mnie jako dla pracowniczki jakby to jest bardzo prosta korzyść. Po prostu zatrudniam osobę, która wykona jakieś zadanie ze swojego miejsca ekspertyzy i ja po prostu nie muszę nagle zdobywać tych kompetencji eksperckich, znajdować tego czasu i w zasadzie bardzo dużego miejsca na to, żeby dane zadanie wykonać. Szczególnie jeżeli na przykład jakiś projekt jest skalowalny w stronę rozrostu i tak dalej. Natomiast widzę też, że instytucja będzie szukała osób freelancerskich, dlatego że za nimi idą też społeczności, idą też osoby, idzie też klimat pewnej współpracy albo klimat bycia z ludźmi. I wydaje mi się, że instytucje, tak jak mówię, że walczą o siebie, to też jakby sprawdzają, kim mogą być dla swoich środowisk, które zagnieżdżają się w instytucjach. Więc razem z taką osobą freelancerską zagnieżdżają się też jakieś inne osoby, które wokół niej są w jej sieci, w gronie, być może osób współpracujących, być może, nie wiem, przyjaźniących się, albo, nie wiem, wokół tematu, który dana osoba realizuje zawodowo. Wiem, że to tak czasem brzmi takimi dużymi ogólnikami, bo ta kategoria osób freelancerskich jest bardzo pojemna, ale też kategoria rodzaju instytucji kultury jest bardzo pojemna. Więc stąd jakby trochę tak operuję takimi dużymi nazwami i trochę brakiem szczegółu, ale mam nadzieję, że czujecie o co chodzi. Jak opowiadałaś, to powiedziałaś, że zapraszasz osoby, bo nie masz czasu, żeby zgłębiać jakiś temat, więc zatrudniasz eksperta, ekspertkę w jakimś obszarze. A na co musisz mieć czas, żeby w tej współpracy, którą rozpoczynasz z osobą freelancerską? Ja widzę też na czacie pojawiające się pytania, będzie też ten czas na pytania i odpowiedzi, więc dla spokoju tutaj mówię, że widzimy, że pytacie, wrócimy do tego. Ale ja na razie ze swoim pytaniem, czyli nie masz czasu na to, żeby zdobywać ekspertyzę w jakimś nowym temacie, więc na co musisz mieć czas przy okazji wystartowania pracy z taką osobą z zewnątrz, z freelancerką? Ja też widzę swoje stanowisko tak trochę menadżersko, więc w momencie, kiedy tworzę jakiś program i otaczam się osobami, które są ekspertami, ekspertkami, to jakby na czym polega moje zarządzanie, jak nie na znajdowaniu czasu na budowanie jakościowej współpracy. Jakby ja po prostu się tym zajmuję, żeby mieć ten czas, żeby z osobami rozmawiać, żeby z nimi się inspirować wzajemnie, ale też dokonywać pewnych ustaleń. I jakby to jest jakby mój kawałek pracy, żeby ten czas mieć i go wygospodarować. I ja też widzę w tym bardzo duży kawałek mojego zadania, żeby tworzyć kulturę relacji. Ale to już jest jakby też moje podejście do pracy. Nie wiem do końca, czy wszystkie instytucje będą miały to podejście. Mogę powiedzieć tylko za siebie, że to jest jakiś mój format pracy, który ja sobie wypracowałam w moim zespole, który zajmuje się wzmacnianiem kadr kultury i ja się staram właśnie pracować na tej kulturze relacji i wiem, że teraz jest tego kryzys wśród
powiedzmy kadry menadżerskiej, nie tylko w instytucjach kultury, ale w ogóle ten brak czasu i jakoś taka nieprzyłożenie rozwoju w to miejsce w stosunku do osób, które operacjonalizują jakiś projekt, które zarządzają nim, są koordynatorami, koordynatorkami, zajmują się po prostu produkcją często, a tym projektem trzeba zarządzić, a nawet jakby częścią tego będzie po prostu bycie w kontakcie, pewna opieka, bycie w relacji z osobami, które ten projekt realizują i ja widzę po prostu te osoby jako pewną konstelację ludzi, którzy tworzą zespół na dany moment. I jeżeli ta współpraca okazuje się owocna, to z dużym prawdopodobieństwem ten zespół jeszcze ze sobą popracuje, jakby, nie wiem, przy kolejnym wydaniu projektu albo w jakiś stały, cykliczny sposób. Dobra, no tak sobie myślę, dbasz o relacje, czyli tak sobie myślę, że to jest ustalenie, jak się dzielimy zadaniami, za co odpowiadam ja jako instytucja, za co odpowiadasz ty jako ekspert. Czy to po mojej stronie jest przygotowanie sali przed warsztatami, czy to ty to robisz? To jakby myślę sobie o tym, że ustalenia, żeby nie myśleć stereotypami, wymyślanie wspólne zakresu działań, ustalanie, jeżeli coś się zmienia, bo czasami zmieniają się rzeczy w projekcie, na przykład trzeba poświęcić na coś więcej czasu niż założyłyśmy. Wiem, że w dbaniu o relacje jest też taki moment, kiedy komunikujemy sobie to, słuchaj, no promocja nie okazała się skuteczna, musimy włożyć więcej pracy, żeby dotrzeć do osób. Kto się tym zajmuje? Ty czy ja? Tak, bo tak próbuję, wiesz, do konkretów sprowadzić to dbanie o relacje. Tak. Czy to jest to, czy coś jeszcze? Myślę, że wiele z tego, co wymieniłaś, ale też mogłabym odwrócić to pytanie, jak widzisz jakby swoją rolę w projekcie ty, jakby co czujesz, że jest po twojej stronie za kwotę, na którą się umawiamy. Jakby co by ci sprzyjało w tej współpracy, a ja ci mogę też powiedzieć, co jest jakby dla mnie możliwe, a co jest jakby pewną granicą tej współpracy i ja już na przykład nie dam rady być zawsze, kiedy ty spotykasz się z grupą i realizujesz daną rzecz, więc nie dam rady zawsze się z wami przywitać czy naszykować sali i wtedy być może będzie to po twojej stronie i będę cię prosiła o to, żebyś to uwzględniła. Będę cię prosiła o to, żebyś też szerowała na swoich mediach społecznościowych rzeczy, które na przykład my jako instytucja wypuścimy i żeby to było w jakiejś wzajemności, żeby grało na siebie. Więc tutaj myślę, że wiele może być i o tych wszystkich rzeczach w zasadzie ja bym chciała rozmawiać na samym początku współpracy, no bo mniej więcej wiemy też, jak przebiega jakaś dana rzecz, zadanie, kurs, projekt, działania artystyczne, możemy przewidzieć etapy i możemy przewidzieć też pewne napięcia, które się mogą pojawić i wykonać jakieś takie działania prewencyjne. I żeby nie było, ja też nie jestem przeciwko konfliktom i myślę, że jakby konflikt czy napięcie w trakcie projektu może bardzo dobrze posłużyć temu działaniu. Natomiast myślę sobie o takim klimacie, kiedy na samym początku pokazujemy wzajemnie swoją dobrą wolę do współpracy poprzez jakby tą prewencję i poprzez zrobienie bardziej szczegółowych ustaleń. Myślę sobie właśnie pewnych rzeczy. Myślę sobie, że też jakby z mojej perspektywy osoby freelancerskiej, że to wymaga ode mnie, wymagało i nadal wymaga też takiej jasności, na co ja chcę się zgodzić, a na co ja się nie chcę zgodzić. Więc to wymaga takiej autoanalizy, ale też wiedzy o instytucji. Widzę na naszym czacie takie pytania o to, no dobrze, ale my tu rozmawiamy już o tym, jak ta współpraca idzie, budujemy jakieś relacje, rozmawiamy o tym, co robimy i jak robimy, no ale takie najważniejsze pytanie, jak to w ogóle zacząć, jak zaoferować swoją ekspertyzę, swoje usługi, swoje pomysły instytucji. Jeżeli nie jestem jeszcze na mapie tej instytucji, ale czuję, że to mogłoby być fajne. Ja odpowiem za siebie najpierw, a potem zapytam Cię. Chciałam zapytać, Karo, jak Ty to robisz? Widzisz, to ja już wyprzedzam.
Ja jestem bardzo ciekawa i obserwuję instytucje. Patrzę po pierwsze, kto tam pracuje i czy kogoś znam, bo wiadomo, że przez osoby, które znam łatwiej. Po drugie, staram się wiedzieć, co ta instytucja robi, w jakim obszarze pracuje, jakie projekty zrealizowała, czy jest tam coś, co ja mam podobnego w swoim portfolio i mogłabym zaproponować. I też staram się bywać na wydarzeniach, konferencjach, seminariach i poznawać ludzi, więc to są jakieś takie moje sprawdzone sposoby polegające, to jest trochę też jako inwestycja. Freelancerki bardzo często prowadzą swoje działania w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą, więc de facto są jednoosobowymi firmami i wtedy ten język właśnie inwestycja wydaje mi się na miejscu, więc jakby bycie, poznawanie się i śledzenie tego, co się dzieje, to są moje sposoby. A chciałabym właśnie sprawdzić, jak u Ciebie to jest, czyli jak można nawiązać współpracę z instytucją, na przykład Twoją, jak zaproponować swoją ofertę. No, chciałabym Wam powiedzieć, że wystarczy napisać maila i odesłać do swojej strony internetowej z jakimś portfolio czy z pokazaniem doświadczeń jako osoby freelancerskiej, która już coś zrealizowała w temacie albo widać, że bardzo się jakimś tematem zajmuje, lubi go, specjalizuje się, to jest jakiś bardzo szczególny jej obszar i tam ja widzę, nie wiem, jakąś narrację na temat tej relacji tej osoby do tego obszaru, ale generalnie to działa tylko dla mnie uwierzytelniająco, bo jakby to, co realnie buduje współpracę i to, jak ja realnie działam, to faktycznie działam w obrębie środowiska, czyli jakby pytam osoby, które znam, o to, czy znają osoby, które zajmują się rzeczami, których ja potrzebuję, żeby ktoś się zajął. Jakby z sieciowań, z widzenia się wypływają dla mnie najbardziej korzystne współprace, kiedy spotkam się z kimś i go realnie poznaję, chwilę jestem w stanie z taką osobą porozmawiać, no to tu bardzo dużo się zadziewa i myślę, że w ogóle wszelakie networkingi i spotkania sieciujące bardzo korzystnie działają na takie współprace, przynajmniej dla mnie, ale ja jestem tylko jedną osobą, która pracuje na średniego szczeblu stanowisku w instytucji kultury, więc też nie wiem, co będzie działało dla innych osób, ale na pewno myślę sobie, że takie sieciowania czy takie spotkania na żywo mogą robić znaczącą zmianę tutaj i taki krok ku zbudowaniu współpracy. Ja też jakby bardzo nie lubię gotowych ofert, bo ja chcę się czuć sprawczo w swojej instytucji i chcę mieć wpływ na program, ja też się zajmuję programem, więc dla mnie nie wchodzi w grę jakby kupowanie oferty. Ja po prostu jakby z daną osobą ekspercką współtworzę działanie i to jest jakby mój modus operandi. Chcę się też czuć podmiotowa i sprawcza w danym zadaniu i jakby niektórym osobom to może pasować, niektórym to po prostu nie pasuje, ale to jest jakby mój kawałek sprawczości, który ja mogę wnosić z poziomu mojego stanowiska, więc ja też mam dużą potrzebę kreatywności, mam dużą potrzebę wnoszenia i też muszę jakoś realizować te rzeczy, żeby się motywować do moich codziennych zadań i do pracy. I pracować świadomie ze moimi własnymi zasobami. Więc ja mówię ze siebie tak, jak ja mam, ale też wiem, że osoby pracujące w kulturze, które pracują w instytucjach, często mają dużą potrzebę tej kreatywności i sprawczości i wynika to też z badań, które sama prowadzę. Więc może często tak być, że gotowa oferta nie trafi do części osób. I nie mówię tutaj o takim typowym impresariacie, tylko mówię o tym, że jeżeli chcemy faktycznie zrobić jakiś projekt, to warto jest wcześniej porozmawiać, być może stworzyć go po prostu
wspólnie napisać na niego wniosek, nie wiem, grant, albo po prostu go wspólnie stworzyć, uwzględniając partnersko-podmiotowość obu stron i tutaj jakby odkrywając przed sobą te role, które możemy pełnić w projekcie, albo też oddając te role, które wzajemnie potrzebujemy sobie oddać, żeby coś się wydarzyło. Mhm. Widzę, że na naszym czacie przybywa pytań, będę je zadawać, bo one są jakoś też spójne z naszym planem na ten dzisiejszy webinar. Pojawiło się takie pytanie, właściwie taki komentarz, czyli z innego miasta ciężko się, czyli z zewnątrz, jak się jest z innego miasta, trudno się dostać na przykład do takiego Staromiejskiego Domu Kultury, no bo rozmawiamy akurat o tej konkretnej instytucji. Mhm. To zależy, co byś chciała zaproponować i co byś chciała zrobić, bo na przykład jeżeli masz jakąś propozycję twórczych działań dla kadr kultury, no to właśnie w tym momencie trwa open call i możesz się zgłosić i jakby przyjmujemy właśnie takie działania, które być może ja ich nie wymyślę, ani nie mam ich w zasięgu swojego widzenia z różnych powodów, więc mamy na to taki format, który zaprasza właśnie do współpracy i do takiego twórczego namysłu, co kadry kultury mogą proponować, niezależnie od miasta, z którego jesteś, więc to bardziej kieruje to do instytucji kultury, że warto też mieć formaty zapraszania do współpracy. Może to być open call, może to być jakiś inny format, ale mam wrażenie, że to ułatwia osobom freelancerskim wejście do instytucji, oni wiedzą w jaki sposób, one wiedzą w jaki sposób można się odezwać, w jaki sposób się zaprezentować, na czym nam jako na instytucji zależy. Więc myślę, że ta robota w zasadzie jest do wykonania nie tylko ze strony osoby freelancerskiej, która chce rozpocząć współpracę, ale też po stronie instytucji, która może zaproponować jakiś format wejścia do tej współpracy. Super, że o tym mówisz, bo przygotowując materiały do naszego kursu, miałam przyjemność rozmawiania z 3 wspaniałymi kuratorkami z 3 różnych instytucji. Kingą Jarocką z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Magdą Fryzę z Europejskiego Centrum Solidarności, Ewą Chomicką z Muzeum Polin w Warszawie i wszystkie powiedziały, że właśnie to, nad czym pracują w swoich instytucjach, to właśnie nad jakimiś takimi otwartymi systemami, nazywa się open callem, czy platformami, żeby poznawać nowe osoby, żeby też robić tę robotę w instytucji, żeby otwierać się, więc to jest dla mnie też jakieś takie światełko, że tam jest taka potrzeba poznawania nowych ludzi, poszerzania kręgów i w tych instytucjach są osoby, które to rozumieją, które to czują i które też widzą, że systemowo nie mamy takich narzędzi zbyt wiele, jak takich okazji właśnie do współpracy, do poznawania się, do sieciowania. Wy w Staromiejskim Domu Kultury od kilku lat robicie te sieciowania i wiem, że teraz myślicie o takich sieciowaniach właśnie z osobami freelancerskimi. Tak. I mamy planowane 2 takie w roku, więc już Was mogę zaprosić. Wy osoby freelancerskie, zapraszamy Was, nie wiem jeszcze, nie pamiętam kiedy, chyba jakby jedno jak będzie cieplej i stopnieją śniegi, jedno na jesień. Chcemy faktycznie zrobić takie sieciowanie dla osób freelancerskich, bo też wiemy, że to nie zawsze chodzi tylko o współpracę z instytucjami, tylko też chodzi o współpracę między Wami, o budowanie pewnych kolaboracji, o budowanie konstelacji i o łączeniu zasobów. I wiem, że być może nie zawsze to jest rynkowe podejście, ale jakby dla mnie być może będzie w przyszłości jakby to łączenie zasobów, łączenie różnorodnych ekspertyz, talentów, jakby będzie o tworzeniu pewnego unikatowego doświadczenia albo no po prostu jakiejś nowej jakości artystycznej, więc będziemy Was do tego zachęcać, żeby na takie sieciowanie się zapisać i ja nie wiem, co z niego może wyniknąć, mam nadzieję, że dla Was po prostu pozytywne kontakty, na tym by mi zależało. Fajnie, tutaj ktoś pisze super pomysł, ja też jestem osobiście fanem tego pomysłu, więc już nie mogę się doczekać tego sieciowania. Pojawiły się też na naszym czacie takie pytania,
o pieniądze, czyli jak w ogóle wycenić tą swoją pracę, szczególnie jeśli mówisz, że najfajniej jest, jeżeli razem możemy to wymyślić. Czy ja mogę wycenić swój czas pracy, który jeszcze jakby nie realizuję rzeczy ze społecznością, nie prowadzę warsztatu, ale przychodzę do Ciebie na spotkanie po to, żeby pogadać, no bo Ty jesteś na instytucji, pracujesz na tym etacie, Twój czas w tej instytucji jest opłacony, a ja trochę, no mogę oczywiście pomyśleć sobie, że to jest jakaś inwestycja, no ale jeżeli będę tylko tak inwestować, no to z czego będę się utrzymywać? Jak rozmawiać o pieniądzach i jak wyceniać ten czas, który jest dopiero na zapoznanie się? No dla mnie jest to też temat rzeka i przyznaję, że jakby on zahacza już o jakieś założenia i kulturę organizacyjną, w której żyjemy i na przykład takich spotkań, które są spotkaniami takimi zapoznawczymi, takimi dopiero jeszcze przed startem w zasadzie jakiegoś działania po to, żeby trochę się zwąchać, zobaczyć swoje wzajemne intencje i sprawdzić, czy w ogóle jesteśmy na tej samej planszy. Takich spotkań się zazwyczaj nie wycenia i moim zdaniem trochę ta wycena powinna znajdować się później, jakby już w samym sednie projektu. I jakby ja rozumiem też tą transakcyjność pieniądza, że jakby pieniądz to jest jakby coś konkretnego, coś, co wszystkie strony rozumieją, ale myślę sobie dzisiaj też o innego rodzaju transakcji, o transakcji, która jest, nie wiem, jakby zapewnieniem sobie przyjemnego spotkania, nie wiem, dobrego spędzania czasu, jakiegoś wzajemnego zrozumienia, jakiegoś, nie wiem, dobrego posiłku w trakcie, czegoś, co po prostu jest trochę poza pieniężnym elementem wymiany, ale też myślę sobie o takim dość precyzyjnym i satysfakcjonującym wynagrodzeniu jakby osób pracujących w kulturze i zawsze mi towarzyszyło to myślenie, jak pracowałam na freelancie, oczywiście też się z tym borykałam, jak wyceniać swoją pracę, jak też zarabiać godziwie. I no jakby ja uważam, że po prostu my w kulturze zarabiamy za mało i to nie jest po stronie instytucji, żeby to zmienić, bo my nie mamy takiej siły z tego miejsca. To jest po prostu pewien już strukturalny, szerszy problem, który jest na szczeblu moim zdaniem państwowym, na szczeblu też rynkowym, ale ja myślę, że typu 90% środowiska kultury zarabia zdecydowanie za mało, że jest jakiś procent, nie wiem, który dotyczy branży kreatywnej, gdzie tam po prostu zarabia się trochę więcej. Natomiast tak myślę sobie i też jakby reprezentując instytucje, to muszę Wam powiedzieć, że jakby pracownicy w instytucjach też zarabiają po prostu mało, więc to nie jest jakaś idealna sytuacja, ale tak, myślę sobie o wycenie i myślę sobie o jej urealnieniu, czyli jakby na poziomie już samej instytucji. Myślę sobie o tym, żebyście osoby freelancerskie wiedziały, że jakby instytucje funkcjonują w roku budżetowym i że obowiązuje ich po prostu dyscyplina finansów publicznych i jakby gospodarność wydatkowania właśnie tych środków finansowych. I to będzie po prostu miało pewien swój sufit finansowy przy zatrudnianiu osób. Więc te rynkowe stawki, które możemy generować z biznesem, to nie będą te stawki prawdopodobnie, które możemy mieć współpracując z instytucjami kultury, no bo jakby audyty i inne formy sprawdzania będą weryfikowały to, na jakich warunkach instytucja jest w stanie Was zatrudnić. Ja sobie Przepraszam, że tak zabrzmiałam nagle formalnie, ale trochę tak jest, ten sufit istnieje, jest bardzo realny, jest jakby po prostu jakby warunkowany prawem. No też poruszamy się, jednak instytucja, to padło na początku, jest jakąś częścią systemu. My jako freelancerzy, freelancerki chcemy tego bądź nie chcemy, też jesteśmy częścią systemu. Zależymy właśnie od wzajemnych ustaleń, chęci, możliwości i to zawsze jest taka decyzja, czy ja idę na to spotkanie i inwestuję tą godzinę, licząc się z tym, że nic z tego może nie wyjść, czy nie, więc jest
jest ten wzajemny system zależności. Myślę sobie o tym, że jest godzina 12:46. To oznacza, że zostało nam 14 minut do końca naszego spotkania i widziałam, że jeszcze pojawiały się jakieś pytania na naszym czacie. Potrzebowałabym wsparcia Mili, która jest z nami od strony technicznej. Czy Mila, wyłapałaś jakieś jeszcze pytania, na które nie odpowiedziałyśmy, a które domagają się tutaj odpowiedzi? Możecie też napisać, jeżeli jest jakieś pytanie, które się narodziło, a nie znalazło odpowiedzi, to teraz jest ten czas, żebyśmy odpowiedziały. No właśnie, to troszeczkę o tym mówiłyśmy, ale możemy jeszcze spróbować raz, bo to pytanie było już. Jak proponować instytucjom tę współpracę? Jak oferować siebie do pomocy? Ty powiedziałaś, Ania, no wysłać maila z jakąś tam informacją, ale... No nie, właśnie tego nie powiedziałam, że chciałabym Wam tak powiedzieć, gdyby tak było, chciałabym Wam powiedzieć, że to jest taka prosta ścieżka, ale faktycznie nie jest, no bo czasami może być też taka brutalna rzeczywistość, że instytucja nie potrzebuje Was do niczego. I no po prostu tak jest, jakby nie wypełni Wami swojej misji, ani założeń statutowych, i wtedy po prostu nie będzie korzystała z tego, co robicie. Natomiast jakby moim zdaniem i tak warto dawać o sobie znać i bardziej według mnie po prostu ten spam ofertowy mało działa i bardziej może jakby oddalać relacje niż przybliżać osoby i zadania do siebie. Więc ja myślę, że to, co działa, to jakby działanie w obrębie wspólnego takiego kodeksu wartości, podobnej misji, podobnych celów. Jeżeli to jest zbieżne z celami instytucji, z pewną wizją, z założeniami statutowymi, to jakby współpraca jakoś jest na planszy, może być na horyzoncie. Czekaj, bo ja Cię tutaj przytrzymam. Mówisz tak bardzo pięknie o wartościach, a ja bym tak chciała konkretnie. Czyli co zrobić? Czyli co zrobić? No, jak mam po prostu przyjść? No, dla mnie też jest ważny rozwój społeczny, wzmacnianie więzi, to samo co wzmacnianie kadr kultury, to co Ty robisz w Staromiejskim Domu Kultury, ale to jak ja mam po prostu zadzwonić do Ciebie, przyjść na jakieś spotkanie, zaczepić Cię na spotkaniu jakimś? Co zrobić? Ja, gdybym teraz była w tym wyzwaniu, to myślę, żebym jakby zobaczyła, jakie instytucje są najbliżej lokalnie tego, gdzie ja działam. Ja, jeżeli nie lokalnie, to najbliżej jakby tych rzeczy, które robię. I jakby spróbowałabym się odezwać i umówić na spotkanie. W tą stronę, że to nie chodzi też o wysłanie maila jakby z ofertą, nie wiem, spektaklu, ale spróbowałabym się odezwać w ogóle kierunkując uwagę na współpracę i na podjęcie współpracy. Czyli dzwonię, mówię, że nazywam się Karolina, jestem performerką, podoba mi się to, co robicie, czy poświęci mi Pani pół godziny? Czy mogę przyjść? Tak. Albo czy mogłybyśmy się umówić na jakieś krótkie spotkanie? Chciałabym więcej opowiedzieć o tym, co robię, ale też jak Ty mi mówisz, że jesteś performerką, to ja pytam, czy to dotyczy jakby działania jakiegoś performatywnego, czy Pani ma, nie wiem, zamiar po prostu zagrać spektakl, czy jakby o to chodzi, czy chodzi o coś innego. Więc jeżeli chodzi o spektakl, no to jakby w przestrzeni Staromiejskiego Domu Kultury nie ma miejsca, nie ma sali widowiskowej. Są sale warsztatowe tylko i wyłącznie, które już są jakoś ograniczone. Jeżeli osoba o tym nie wie, no to faktycznie może się przestrzelić, dlatego ten jakby research jest na samym początku bardzo ważny. I też będzie o tym w e-kursie cały artykuł o tym, będzie checklista, więc te wszystkie pytania, które teraz się generują o to, jak zacząć, to tam w e-kursie wiem, bo już oglądałam to i czytałam, będzie więcej na ten temat, więc już dzisiaj Was serdecznie zachęcam do tego, żeby się zapisać i sobie z tego skorzystać po prostu, było dla Was.
płynnie przechodzimy do naszego e-kursu. Mam nadzieję, że ta odpowiedź była pomocna dla osoby, która zadała to pytanie. No właśnie, e-kurs. Właśnie na czacie został wrzucony link do zapisów na ten e-kurs. Można tam sobie wejść, kliknąć i no, odpalimy go niebawem. Jesteśmy w ferworze kończenia materiałów, szlifowania, ostatnich poprawek redakcyjnych. No i też z taką myślą, żeby ten kurs się rozwijał. Tych materiałów będzie przybywało. Zachęcamy do śledzenia Staromiejskiego Domu Kultury. Jest ogłoszony open call pod tytułem Sytuacje. Można zgłosić swoją propozycję na wspieranie. Tak, teraz jest ten moment. Fundacja Culture Shock też zaprasza do współpracy. Na naszej stronie znajdziecie dużo materiałów dotyczących takiej zdrowej, dobrej pracy w obszarze kultury, działań społecznych, aktywizmu. Jesteśmy dla instytucji kultury i dla organizacji pozarządowych, no i teraz też dla osób freelancerskich, między innymi dzięki temu, że współpracujemy tutaj razem i pracujemy na to, żeby e-kurs Kompas Kultury odpalić. Słuchajcie, 8 minut, komentarze, uwagi. Jest tutaj bardzo ciekawe pytanie. Karo, może ty byś chciała na nie też odpowiedzieć. Bywa trudno, gdy zespół w instytucji ma wyzwania komunikacyjne, napięcia i czasem jako osoby z zewnątrz widzimy gołym okiem trudną dynamikę. Jak reagować? Jak ty czujesz? No, na pewno jako osoba freelancerska, jeżeli nie jestem zatrudniona do tego, żeby uzdrowić tę komunikację w tym zespole, to się nie tykam tego. To jest pierwsza zasada. Po drugie, jeżeli współpracuję z jakąś instytucją i widzę, że jest właśnie ta trudność w komunikacji, każda osoba mówi coś innego, no to warto pewnie zadać takie pytanie, kto w przypadku mojego projektu jest osobą decyzyjną. I mieć to na piśmie, nie wiem, w mailu, że w tym projekcie, w tej współpracy decyzję podejmuje Anna i to, co ona mówi, jest dla mnie wiążące, bo rzeczywiście można mieć chaos, jeżeli tego nie ustalimy, ale to jest znowu właśnie o tych naszych granicach i o tym, czego ja jako osoba freelancerska potrzebuję się dowiedzieć od siebie najpierw na starcie w tej współpracy, czyli między innymi potrzebuję wiedzieć, kto podejmuje decyzje po stronie instytucji, kto podejmuje decyzje, bo też są różne osoby, nie? Są osoby, które zajmują się produkcją, są osoby, które zajmują się promocją i one mogą równolegle do nas pisać, bo mają tak ustalony podział obowiązków, więc ważne też wiedzieć, kto jest w tej instytucji od czego, ale to też myślę, że można zadać takie pytanie: dzień dobry, będę tutaj współpracować, możesz mi przedstawić osoby, które będą do mnie pisać, kto jest kim. Podzielę się też taką dobrą sytuacją, która ostatnio mi się przydarzyła w innym zespole, w którym pracuję. Poszłyśmy z koleżanką na spotkanie do dużej instytucji kultury. Byliśmy we dwie, a po stronie instytucji było co najmniej 15 osób, które będą działały z nami w różnych obszarach. I w obszarze technicznym, promocyjnym, programowym, ale też takim logistycznym, jakby na wejściu będą nas witały, więc muszą nas poznać, zobaczyć, jak wyglądamy, żeby nie wzięły nas za jakieś po prostu osoby, które przyszły na wystawę. I to jest z kolei kultura organizacyjna tej instytucji, kultura pracy, że nam wszystkim zależy, żebyśmy się znali. Było to dla mnie jedno z lepszych doświadczeń we współpracy z instytucją i też to było o takiej nadziei, że ta rzeczywistość się zmienia, że w instytucjach pracują osoby, które chcą dbać o relacje, chcą dbać o dobrą współpracę. Więc tym chciałabym zakończyć chyba od siebie. A ty, Ania, co byś chciała na koniec? W ogóle, bo bardzo mi się dobrze tego słuchało
jakby trzymając się trochę takiego pionu dobrych praktyk. A ja chciałam powiedzieć ze swojej strony, że po prostu w instytucjach najzwyczajniej w świecie pracują ludzie, którzy mają prawdopodobnie te same albo bardzo podobne wyzwania, co wszyscy ludzie teraz pracujący w kulturze, w tym wyzwania właśnie dotyczące transparentności, jakby klarownego komunikowania się ze sobą, kultury feedbacku, jakby rozumienia tego, że potrzebujemy regulować swoje emocje i jakby przeżywamy się emocjonalnie też w pracy, że potrzebujemy sobą zarządzić też i rozumieć swój styl pracy i zrozumieć to, jak wpływa proces grupowy na dynamikę naszej pracy. Ja myślę, że to jest całe gro kompetencji, które towarzyszą nam na co dzień, takich kompetencji, takie human skills, kompetencji miękkich, które cały czas chcemy rozwijać, pracując po prostu jakby bardzo blisko ludzi, znaczy w ogóle jakby traktując drugiego człowieka podmiotowo, ale też jako temat, relacje jako główny czynnik, jako główne narzędzie do tego, żeby w tej instytucji czy w kulturze w ogóle współpracować. Więc ja myślę, że to jest świetne pytanie, bo faktycznie można zaobserwować, będąc z zewnątrz, jakieś mechanizmy, które panują w danym zespole. I moim zdaniem można trenować jakąś swoją świadomość tu i sprawdzać, gdzie są jakby twoje konkretnie granice. No bo czy jesteśmy w sprawczości do tego, żeby teraz ten zespół jakby przestał być w napięciu, czy żeby rozwiązał swój wewnętrzny konflikt. No myślę, że jakby różne odpowiedzi oczywiście możecie mieć, ale jakby zaryzykowałabym, że najlepiej jest po prostu być przy swoich granicach i tylko w sytuacji jakiegoś takiego bezpieczeństwa i zaufania jakby powiedzieć i ponazywać, co się widzi. Czyli bez interpretacji i założeń, ale jakby nazwać to, co się przeżywa, albo nazwać fakty. I to często działa dla mnie jako taka reakcja otrzeźwiająca i też bardzo ja bym chciała, żeby ktoś nazywał fakty we współpracy ze mną. Myślę, że to też by na mnie jakby podziałało w ten sposób, że ja mogę się osadzić, zobaczyć ewentualnie, czy na horyzoncie nie jest, nie wiem, jakiś konflikt, napięcie albo po prostu rzecz, która się nie wydarzy, dlatego że jest w projekcie, dlatego że po prostu ktoś się nią nie zaopiekuje, bo po prostu jakiś obszar nie wyjdzie, nie dowieziemy i to może się w tej współpracy po prostu nie udać. A ja odsyłam znowu do naszego kursu, bo w ramach jednym z materiałów, który przygotowałyśmy, jest między innymi wywiad, który zrobiłam z Anią. I Ania mówi tam więcej o tym, co to znaczy, że projekt nie znosi pustki i jak tę pustkę wypełnić ustaleniami zamiast domysłów. 12:59 to jest moment na to, żebyśmy postawiły kropkę. Jakieś ostatnie słowa, jak Wam tutaj było z nami, można napisać na czacie. Jeszcze będziemy sobie tutaj przez 2 minuty, żeby Was pożegnać. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych, zapisywania się na newsletter fundacji, do śledzenia działań Staromiejskiego Domu Kultury. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie, można nas obserwować. I czy Panią Anię można sklonować do innych instytucji? Ja bym marzyła o tym. Dzięki, ale wierzcie mi, że jest dużo fajnych osób w instytucjach. Bardzo. Po prostu trzeba na nie trafić. I chodźcie po prostu na wydarzenia do instytucji, bo myślę sobie, że to też jest jakiś pomysł na nawiązywanie współpracy, być też publicznością instytucji. Dzięki wielkie, żegnamy się. Wielka wdzięczność za rozmowę z Tobą, tak jakby wypełnia to satysfakcją i takim poczuciem ciepła mój dzień i dziękuję Wam wszystkim, osoby, które dzisiaj byliście z nami. Dajcie znać oczywiście, jak skorzystacie być może z tego, co tutaj padło. Jestem też bardzo tego ciekawa i zapraszam Was i do sytuacji, i do przyszłych sieciowań.
i też jestem dla Was, możecie do mnie pisać, możecie też, uwaga, dzwonić. I dzięki serdeczne za tą okazję do spotkania i porozmawiania o tej współpracy. Tak jest. Dobrego popołudnia wszystkim, wypatrujmy wiosny i miejmy się zdrowo.